jednak była tylko. Ups. Witam wszystkich z tej strony Ład. Jest dzisiaj piątek, więc nagrywamy filmiki. Znaczy, to zazwyczaj w piątek nie nagrywamy, tylko w soboty, ale dzisiaj jest taki dzień, że po prostu postanowiłem się tym zająć, bo coraz mniej mam wolnego czasu i niestety trzeba kiedyś do tego usiąść. A czym się dzisiaj zajmujemy? Ostatnio była recenzja, opis body od Minecrafta. Od tego cuda. I tak jak wspominałem, jest to body dla plusika. Niestety nie jest to moje body, ja na swoje cały czas czekam. Mam nadzieję, że kiedyś dostanę. A z czym będziemy się dzisiaj zajmować? Plusik, poza tym, że zamówił body, to poprosił też o to, żeby w te body wrzucić oczywiście całe bebechy i złożyć na tę fajną replikę. I właśnie tym się dzisiaj będziemy zajmować. Ale jako, że jest to oczywiście body od Minecrafta, to Plusik uznał, że co? No to lecimy też wewnętrznie od Minecrafta, więc pójdzie tutaj PDI-ka. A co fajne, PDI-ka do SL25 w generacji trzeciej z gearboxem, bo chyba tylko tak można zamówić longa. Przeszło pewne modyfikacje, drobne zmiany, może nie są jakieś duże, ale dla mnie bardzo pozytywne. I teraz właśnie dzisiaj tym będziemy się zajmować i pokażemy Wam to na filmie. Przede wszystkim, jakie wprowadzone zostały zmiany, jak wygląda teraz ten nowy PDI-ka, co się zmieniło. Znaczy, postaram się pamiętać, co się zmieniło, bo nie ukrywam, że ostatnio PDI-ka longa miałem w rękach łohoho temu, więc mam nadzieję, że to wszystko będzie ładnie widać i ja będę pamiętał, co się zmieniło. Plus dodatkowo wstawimy to oczywiście do body Minecrafta, złożymy na tym całą replikę i pokażemy Wam, jak to wyjdzie. I w sumie pod koniec tego filmu też był na pewno na końcówce filmu o samym body, bo tam pokazałem Wam, jak wygląda ta replika już w pełni złożona. I co my tu mamy? Serce repliki, czyli PDI-ka, generacja trzecia, long. I co pierwsze od razu możemy powiedzieć, tutaj zmienił się przód tego szkieletu, bo wcześniej ten element z przodu, który przedłużał nam gearbox, bo to jest standardowy gearbox V2 tak naprawdę, z włożoną konwersją, która jest wewnętrznie leciutko przedłużona, żeby właśnie była do longa, plus jest dołożony ten tutaj element przedni, stabilizujący, odsuwający komorę od gearboxa i to ma właśnie spowodować, że ten gearbox staje nam się gearboxem long. Właśnie ten element. I w poprzednich, jeżeli kojarzycie, w filmikach, gdzie opisywałem właśnie gearboxy SR25 i tak dalej, ten element był dużo delikatniejszy, dużo cieńszy i ja miałem z nim autentycznie problem, bo w jednej replice mi się kosił i wysyłałem go z powrotem do Minecrafta, żeby oni go dopasowali, żeby lepiej po prostu siedział. W tym momencie ten grubszy, solidniejszy dużo element, który jest kilkakrotnie grubszy od tamtego, naprawdę da tutaj troszkę inną stabilność i inną, powiedzmy, inne osadzenie tej komory z przodu, więc ja jestem tutaj bardzo zadowolony, bo to naprawdę pomoże w działaniu tej repliki. Więcej tu na razie za wiele powiedzieć nie mogę. Ja to jeszcze otworzę, zobaczę, czy w środku się coś zmieniło, bo powiem Wam szczerze, nie wiem. No i będziemy próbowali upchnąć to w tym pięknym body i podkładać z tego jakąś naprawdę super dzidę laserową dla plusika. I mam nadzieję, że będzie mu się podobało. No to co, przechodzimy chyba do blatu i tam już będziemy kontynuować. Zaczniemy oczywiście od otwierania tego, dopasowania spustów i tak dalej. To ja już mam jeden problem, bo nie mam żadnej płytki selektora do M4 i szczerze to nie wiem, skąd ją wezmę. Najwyżej dzisiaj zrobimy bez płytki selektora, a ja sobie płytkę selektora dołożę jakoś później. Po prostu muszę zamówić chyba jakoś. Chyba że znajdę z jakąś luzem, zaraz będziemy szukać. No to mamy nasz PDI-ka, generacja trzecia do longa. Otworzymy go sobie, od tego zaczniemy. O. Na tej ścianie gearboxa nie widzę żadnych zmian. Przynajmniej tak na pierwszy rzut oka. Tutaj ten element, o którym właśnie mówiłem, ten dystansujący, no jest wielokrotnie większy od tego, co było poprzednio i jest dużo fajnie wykonany. Dużo bardziej mi się nawet podoba. Te ryflowanie i tak dalej, naprawdę po prostu jest ładne. Tym bardziej, że to będzie widać przez pokrywę wyrzutu łusek. I sam układ. I powiem Wam szczerze, jak już się zmienił, mamy ten układ jednoczęściowy, nie jest to tutaj łączony, bo ja chyba poprzednio jak miałem, to jeszcze było tutaj łączenie. To chyba mechanicznie wyglądał tak samo.
Nie wiem, czy tutaj się coś zmieniło? Chyba wszystko jest takie same, tak naprawdę. Tak naprawdę to, czym się różni głównie to od V1, od zwykłej V2, bo tutaj mamy longa, to jest tak, ten element jest dłuższy, ten element jest dłuższy, minimalnie, oraz dłuższa jest ta oś tutaj, po której chodzi dysza. I to są tak naprawdę jedyne zmiany, jakie są wprowadzone względem V2 a V2 long, plus dodatkowo do longa mamy dołożoną ten pierścionek, który to wszystko ma ustawiać. Niewiele się tu zmieniło. Na razie wyjmiemy i weźmiemy się za jedną rzecz, z którą ostatnio regularnie mam problem. Komunikowałem im to, oni o tym podobno wiedzą, ale przynajmniej na razie się nic z tym nie zmieniło. Mianowicie w momencie, kiedy przekładamy pin ten nad spustem, to zahacza nam ten element zaworek właśnie o ten pin. Więc składamy sobie to. Wkładamy sobie pin. I już widzę, że będzie problem, bo nawet pinów wstawić nie jestem w stanie. Więc niestety, ale jak w każdej replice muszę skrócić tutaj ten element zaworku, ten przycisk, obniżyć go po to, żeby przy nim przechodził nam pin. Jak widzicie tutaj, jeżeli ja to nawet zmniejszę, to nie ma to żadnego wpływu na działanie. Wciskamy i tak tutaj od dołu, on wciska przy środku nam spust, więc to jest tam do niczego niepotrzebne. Mamy skrócony ten element, więc teraz sobie złożymy. Włożymy sobie pin, który teraz wchodzi bez problemu i ja jestem teraz w stanie bez problemu wcisnąć zawór, bez problemu z jakimś tam obcieraniem. Więc to jest pierwszy mod, który trzeba robić. Niestety, Minecraft, błagam was, poprawcie to, bo to, no chyba, że macie tych elementów tam cały worek i cały czas na jednych jedziecie, ale naprawdę jest to mały wysiłek, żeby zrobić ten talerzyk troszkę mniejszy. To powiem, że to nie pasuje w waszym oryginalnym szkielecie, więc no trochę w topa, nie ukrywajmy. Dobra, no to co, lecimy sobie ze spustem chyba, od tego musimy zacząć. Spust od Minecrafta, dedykowany do body, dołączony do body, więc wciskamy go tutaj. I tak samo jak to zazwyczaj jest, nie daje sprężynki już od dłuższego czasu, składając Minecrafty, ze względu na to, że sama sprężynka, która jest przy zaworze, wystarcza nam jako opór dla spustu, a dzięki temu spust jest po prostu dużo bardziej miękki. Ja sobie tutaj od razu zainstaluję blokadę spustu. Co prawda, jak mówiłem, nie mam płytki selektora tutaj niestety. Więc dzisiaj zamontujemy tylko blokadę, ja potem i tak będę musiał zdemontować, ale przynajmniej dobiorę sobie wszystkie długości. Więc potem tylko przy instalacji samej płytki nie będzie już z tym problemu. Będzie można to zrobić dużo szybciej. Dlaczego mówię o dopasowaniu? Zobaczcie, bo niestety jeżeli nawet spust mamy zluzowany, to ta... O, czyżby? No nie jestem w stanie zablokować spustu, bo nie jestem w stanie unieść tak wysoko dźwigni, bo jest minimalnie za długa. To jest dźwignia od Specne, więc powiedzmy sobie za kilka groszy. Jak ją lekko skrócimy, to nic nam się nie stanie. Jej też zresztą nie. I teraz dźwignia jest już odpowiedniej długości, nie pozwoli na otworzenie zaworu, a jednocześnie zablokuje nam spust, więc rewelacja. Dobra, jeszcze raz sobie to wszystko sprawdzimy. Podnosimy dźwignię, jest blokada, opuszczamy dźwignię, wszystko działa. Blokada, działa. Blokada, działa. Gicior. Pierwszy element mamy zrobiony. No i teraz ten trudniejszy element, ponieważ dopasowanie dyszy, ale żeby dopasować dyszę raz, muszę wstawić sobie to, więc ja sobie to wszystko już teraz skręcę, wstępnie chociaż. Więc teraz ja muszę sobie złożyć zespół lufy. No i zespół lufy będzie komora Maxa. Hopa. Do tego pójdzie nam lufka PDI 605 509. I ja do tego dam oczywiście gumkę swoją ulubioną, którą ostatnio używałem już w kilku w PDI-ka i naprawdę się fajnie sprawowały. To są po prostu gumki Krajtaka.
Czyli musimy to złożyć, żeby móc sobie dobrać długość dyszy, jaka nam będzie odpowiadać. Hop. I mamy poskładanego PDI-ka. Znaczy, mamy poskładaną komorę. Więc sobie to wszystko już pakuję. I zobaczmy sobie, jak z długością. No i niestety w moim odczuciu dysza jest troszeczkę za długa. Nie jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że normalnie była ta długość bardziej przeszkadzająca. Teraz jest moim zdaniem prawie idealnie. Więc musimy dyszę zmienić dosłownie o jeden skok. Teraz wykręcimy, zobaczymy jaka tu jest oryginalnie. O, jestem w stanie nawet zmienić dyszę bez wyjmowania układu. Bardzo fajnie, to mnie cieszy. Oryginalną dyszę mamy. Zobaczmy sobie. 21,72. Więc może 21,5 byłaby ok. No to mamy dyszę 21,5. Dysza od Begadi. Zobaczmy jak chodzi tutaj na swoim miejscu. Chodzi bardzo ładnie. Nie zacina się i jest bardzo sztywna. Zobaczcie. Ona prawie w ogóle nie ma tutaj luzu. A chodzi bardzo ładnie. Więc naprawdę w porównaniu na przykład ze stokową dyszą naprawdę jest moim zdaniem dużo lepiej. O. Chodzi może minimalnie ciaśniej, ale to w razie czego jeszcze na o-ringach trochę powalczymy. Ale naprawdę jest super, jestem bardzo zadowolony. I tutaj praktycznie nie mamy luzu. Więc możemy sobie spokojnie tą dyszkę piąć. I co fajne, ona się tutaj też ładnie wpina w ten uchwyt. Bo nie ukrywam, że na przykład dysze Maxa, mimo że chodzą też bardzo ładnie na tej tutaj tulei, nie za bardzo wchodzą tutaj w ten uchwyt swój. No i zobaczcie, ta dysza w ogóle praktycznie nie ma luzu, więc super. Zakładamy sobie ten nasz dystans. Skręcimy to sobie. O, i teraz jest dokładnie idealnie. Ja wyczuwam gumkę dosłownie, że dysza się dotyka do gumki dosłownie ułamek milimetra przed tym, jak dopchnę ją do tego pierścienia, więc dysza jest idealnej długości. Naprawdę siedzi bardzo ładnie. Bardzo mnie to cieszy. No, czyli dyszę też mamy dobraną. Czyli praktycznie jeżeli chodzi o przygotowanie szkieletu, to mamy tyle. Oczywiście, jak wspominałem wcześniej, brakuje nam płytki selektora. Ale po prostu na tą chwilę nie mam żadnej płytki, żeby tu wstawić, tak? Oczywiście płytka będzie jedyne zadanie, jakie miała, to podnoszenie tej dźwigni. I ja po prostu jak dokupię płytkę, to po prostu tutaj uzupełnię, wstawię ją. Nie jest to tak naprawdę kluczowe dla działania i sprawdzenia repliki, więc możemy to zrobić sobie później. Sobie trochę oddalimy, ze względu na to, że teraz będziemy składać to wszystko już w body i będziemy potrzebowali trochę więcej przestrzeni. Zaczynamy chyba od przygotowania korpusu, bo najpierw musimy sobie dać tutaj selektor i z drugiej strony dać sobie zaślepkę. Co prawda ten element jest bardzo luźny, więc trzeba go będzie delikatnie wkleić. Ja użyję tutaj kleju do łożysk. Niech to sobie schnie. A w tym czasie zajmiemy się tutaj. Co prawda, niestety, to co już kilka razy wspominałem, Minecraft nie daje w zestawie do swoich elementów sprężynek i kulek. Czyli jeżeli mamy selektor od Minecrafta, to niestety musimy uzupełnić tutaj kuleczkę i sprężynkę, którą tutaj powinniśmy mieć. Jeżeli chodzi o sprężynkę, to można wykorzystać sprężynkę, która zazwyczaj jest używana do listwy popychacza. Tutaj ona jest między płytką selektora a przerywaczem, więc ta sprężynka się jak najbardziej nadaje. Ona jest tutaj dobrej średnicy. Nawet mogłaby być ciut większa. Zobaczymy, czy ma większej średnicy, bo powinienem być. Ale niestety jest za duża znowu. Czyli zostajemy przy tej mniejszej. Szkoda troszkę. I teraz, potrzebujemy jeszcze jakiejś kulki albo innego elementu, który będzie nam wskakiwał tutaj w otwory.
I tutaj z mojego doświadczenia całkiem fajnie sprawdzają się kulki od łożysk spod głowicy tłoka. O. Pasują tutaj fajnie, więc to będzie mój element. Co ta sprężynka jest oczywiście za długa, więc muszę ją więc muszę ją sobie skrócić. I jeszcze taka uwaga, te sprężynki potrafią być niezbyt mocne, więc pamiętajcie o tym. Wybierajcie takie dość mocniejsze, jeżeli macie do wyboru kilka tego typu sprężynek. Ja ją sobie przecinam 1/3, 2/3, żeby w razie czego mieć i taki wariant. Tutaj pójdzie, o ile się nie mylę, 1/3. Zalecam tutaj dać od razu minimalnie smaru, raz, przytrzyma nam sprężynkę, 2, spowoduje, że to wszystko będzie troszkę ładniej chodzić. No, skończyło mi się nagrywanie i teraz udało mi się to złożyć i teraz chodzi to dużo lepiej, z takim wyraźnym, przyjemnym klikiem. Więc spoko, jestem bardzo zadowolony. Niestety widzę, że też wykleił mi się ten element. Nie wiem, czy nie będę musiał dać tam trochę innego kleju. No, zobaczymy. Dobra. Czyli to mamy zrobione, zaślepkę mamy, więc teraz możemy sobie włożyć gearbox do body. Hop. I możemy to teraz nawet spróbować sobie skręcić. To jest przedni pin, to jest tylny pin. Ok, tylny pin siedzi. Teraz wrzucamy przedni pin. Wchodzi on odrobinę ciasno, ale to i dobrze. I gearbox mamy. Jeżeli chodzi o luz, to mam mniej więcej ten sam luz, który miał standardowo gearbox retro. Ja tutaj nie robiłem żadnego osiowania i tak dalej, gdyż zakładam, że powinno to wszystko ładnie siedzieć w osi, tak jak to wymyślił producent. Nie ukrywajmy, robiąc i body, i szkielet, powinno to być bez kombinowania w osi. Damy tutaj od razu sobie chwyt pistoletowy. Najfajniej się działa specna. Nie wiem, czy jej na razie nie użyjemy, bo ona tutaj się najlepiej schodzi z tą krawędzią. To nie jest ten najładniejszy uchwyt, ale jeszcze z uchwytem najwyżej będziemy myśleć. A przynajmniej nie ma tutaj tej szpary, która mi się osobiście bardzo nie podoba. I mamy chwyt przekręcony. No niestety też jest szpara, jak to dokręciłem. Na razie tak zostanie, jeszcze będę pytał plusika jaki chwyt. Zobaczymy jak to będzie. Oczywiście na razie nie działa nam blokada. No bo jak miałaby działać, jak nie mamy płytki selektora? Cóż nam pozostaje? W tej chwili chyba weźmiemy się za skręcanie góry. To mamy zrobione. Ja jeszcze może zanim zacznę, to jeszcze podłączę wąż i zrobię jakiś pierwszy test, czy wszystko pracuje jak powinno. Węża na razie nie skracam, tak jak zazwyczaj. To już zostawiam zawsze właścicielowi, jak będzie chciał krótki wąż, czy jak będzie chciał długi wąż. To już jest kwestia bardzo indywidualna. Ok, końcówka założona. To teraz jakiś reduktorek i HRR od Minecrafta, aczkolwiek widzę, że jest bardzo nisko ustawiony, więc musimy go troszkę odpuścić. Bo Minecraft tam potrzebuje około chyba 110 PSI, żeby działać poprawnie. A że tutaj nie robimy redukcji, no to cóż, no i dysza się ładnie cofnęła. Chodzi to bardzo zacnie. Ja ukrywam, że lubię to, jak pracują te spusty Minecrafta bez tej dodatkowej sprzężynki. Kiedy ten spust jest twardy, masz tą ścianę, ale jest po prostu fajnie. Dobra, czyli jeżeli to mamy poskładane i to ładnie siedzi, wszystko razem, to możemy to sobie odłożyć na boczek i bierzemy się za budowę górnego body, czyli lufa, front. Zaczniemy od nagwintowania tutaj oczywiście tego elementu na milspekowy gwint, na calowy. Mamy narzynkę, takie małe ustrojstwo i wkręcamy narzynkę na nasz front.
I już mamy gwint poprawiony. Ona tam dużo materiału nie zbiera, dosłownie krawędź, ale to wystarcza, żeby spokojnie móc wtedy już nakręcić nam właściwy front. Nawet po takiej przeróbce dalej jesteśmy w stanie wkręcać fronty, które są metryczne, bo dalej metryczne uchwyty pasują. Tu mamy nasz uchwyt od frontu. I teraz już nie ma żadnego problemu, wszystko ładnie się wkręca. Czyli teraz potrzebujemy zamontować lufę. Lufa od Classic Armit, jak mówiłem już wcześniej. Wchodzi tutaj bardzo ładnie, bez żadnego problemu. Nic nie musimy przerabiać, co fajne. I wkręcamy sobie nasz pierścień od montażu lufy. Nie wiem, czy nie będziemy musieli jakoś podkładkami tego jeszcze regulować, no bo wiadomo, teraz na bazie podkładek ustawiamy, jak nam się ustawia ten element względem tutaj osi. No i na razie byłoby słabo, bo na razie zgrywałoby się to w ten sposób. I ja nie będę w stanie tego docisnąć bardziej, z tego co widzę. Nie jestem w stanie tego bardziej dokręcić, więc teraz musimy niestety pokombinować z podkładkami, które dajemy tutaj, o, między naszą lufę a pierścień. I to są tego typu podkładki. No i już wygląda, że prawie dobrze. No prawie, że idealnie by było. Na razie jest to przykręcone, więc spróbujemy dać drugą podkładkę. I okej, dopiero na czwartej podkładce udało mi się to faktycznie mocno dokręcić i żeby nam się to wszystko schodziło. Czyli aż 4 podkładki. Trochę więcej niż ja bym chciał, bo nie ukrywam, że to są jedyne podkładki jakie mam. No i teraz wydaje się, że jest wszystko prosto i teraz nie jestem w stanie odkręcić frontu. Jeszcze przykręcę to. No i teraz już nie jestem w stanie tego tak po prostu odkręcić. Mamy front zamontowany. Siedzi równo. Co prawda tutaj chyba szyna jest, chociaż czy na pewno? Nie, szyny są na tej samej wysokości. Więc ok, bardzo, bardzo miło. Więc ten element mamy założony. To teraz jeszcze przykręcimy sobie blok gazowy. Więc teraz front w całej okazałości wygląda tak. Upper receiver. Ewentualnie bez tłumika. No, prezentuje się naprawdę fajnie, podoba mi się. Zastanawiam się, czy nie będę musiał skrócić tego elementu od komory, żeby to się wszystko ładnie tutaj dosuwało. Więc weźmiemy sobie teraz dolne body. No i chyba nie. Damy jeszcze pina. Pin przedni wlazł bez większego bólu. Komora ma minimalnie luz, więc to jeszcze ewentualnie można będzie osadzić lepiej. Ale no, na razie wygląda, że jest wszystko ok. I mamy tutaj wszystko. Coraz bardziej wygląda to jak replika. No to teraz co? Zostało, wypchniemy ten pin, bo nie będzie nam potrzebny i zajmiemy się kolbą. Tak jak mówiłem, ja chcę użyć kolby z prowadnicą w systemie Mil-Spec. Do tego dołożymy jeszcze pierścień oczywiście stabilizujący i do zaczepu ewentualnie do jakiegoś tam pasa. O. On zostaje miał taki pierścionek, który ma nam stabilizować ten układ, żeby się nam nie obracał tutaj na boki. I tak też to zrobimy, bo docisk zazwyczaj robi się na tym pierścieniu. Hop. I teraz jeszcze tylko, żeby dokręcić pierścień. Okay. Hop. Oczywiście w międzyczasie skończyła mi się pamięć w aparacie, więc tak naprawdę nie wiem, co mi się tam nagrało, a co się nie nagrało. Tak czy inaczej,
mamy prowadnicę założoną, to teraz idziemy i zakładamy kolbę. Kolbę nie byle jaką, bo Plusik wybrał sobie PRS Lite od Magpula. Tutaj też jest chwyt pistoletowy, który też będziemy montować. Znaczy chwyt przedni. Hop. Kolba niczego sobie. Nie tani gips. Niestety w calowych gwintach, więc na to zwróćcie uwagę. Czy calowe śruby są. Kogoś interesowało, to trzeba wziąć to pod uwagę. No, nie ukrywam, że zaczyna to coraz lepiej wyglądać. No i tak to się prezentuje. No, nie ukrywam, że coraz fajniej. Kolba trochę ciąży, ale będzie to fajna przeciwwaga dla frontu. Więc moim zdaniem bardzo pozytywnie. Więc może od razu, jak już tutaj jesteśmy, to przygotujemy sobie bolt catcha oraz zaczep magazynka. Co prawda, co do zaczepu magazynka, to ja muszę znaleźć gdzieś jeszcze sprężynkę. Jedyna sprężynka, jaką znalazłem, to jest od zaczepu magazynka od Max Modela. Przy okazji zobaczę, czy tu pasuje w sumie zaczep magazynka od Max Modela, bo w sumie to mnie też interesuje tak osobiście całkowicie. Pasuje. Ale na razie idziemy w Minecraftowy, a tutaj wykorzystamy tylko sprężynkę, o ile oczywiście będzie pasować, no bo nigdy nie wiadomo. Wszystko działa. Tutaj uchwyt faktycznie na płasko, nie zaczepiamy, więc git. Więc tak naprawdę mamy większość rzeczy zrobione. Możemy zrobić tutaj troszkę porządku. A, jeszcze spróbujemy z tym chwytem, czy on nie będzie lepiej siedział, bo naprawdę chwyt tak średnio mi tu pasuje. Ja wstawię tego PTS-a, bo będzie się ładnie zgrywał z kolbą. No ten luz tak sobie wygląda, nie ukrywajmy, ta szpara tutaj. Nie? No zobaczymy. Zobaczymy, co powie Plusik, to już zostawiam jego decyzji. Najmniejszy luz miała specna, ale też tak wygląda trochę jak idź stąd. Ja sobie wyjmę najpierw bolt catcha. No ale replika naprawdę zaczyna się prezentować. Jest kawał luźni. Mam jeszcze replikę dźwigni Raptora, też ją tak tu wsuniemy dla wyglądu. To jest od GBB, ale wchodzi. Więc to jeszcze zamontujemy sobie tutaj uchwyt. Mamy chwyt. No, długie to się zrobiło. Ale wyważony jest całkiem fajnie. Bałem się, że trochę ta ciężka lufa będzie tutaj problemem. To, co mnie martwi, to chwyt trzyma się dobrze powiedzmy do gearboxa, ale gearbox ma odrobinę luzu. Chwyt nie dociska się za bardzo do body. Więc niestety ten chwyt będzie odpadał z tym gearboxem. Będziemy musieli ten chwyt jeszcze wymienić. No i tym się musimy teraz zająć, bo ja chciałbym zrobić jakieś pierwsze testy, a do tego muszę założyć złączkę. Jak założę złączkę, to znowu będę musiał ją demontować i tak dalej, i tak dalej. Więc w tej chwili musimy zmienić chwyt. I wstawię z powrotem chwyt od specny, bo on siedzi najlepiej. O, i teraz nie ma luzu. Chwyt siedzi sztywno. Wszystko siedzi sztywno, bardzo dobrze. Więc mogę sobie teraz założyć złączkę. No tutaj, jak obiecywałem, mamy skończone. Pomontowałem trochę rzeczy, zresztą jak ktoś oglądał film o tym body, recenzję body, to już widział tą konfigurację, bo bądźmy szczerzy, to podsumowanie dosłownie nagrywałem 5 minut temu. Więc jest to ta sama konfiguracja, co nam pokazałem. Repliczka chodzi rewelacyjnie moim zdaniem, bardzo fajnie to się zachowuje, aczkolwiek mam pewne zastrzeżenia. Wypniemy sobie magazynek, które jak mówiłem siedzą tutaj super, jestem dziko zadowolony, jak te magazynki tutaj pracują. Nie chcę sobie po prostu strzelić tutaj w pokoju.
podłączymy sobie wąż. Wąż jest na razie długi. Ja tego nie skracałem, plusik sobie skróci wedle własnego uznania. I tutaj, teraz usłyszycie, ta replika nie jest w żaden sposób wyciszona. Nic nie było wyciszone. Tłumik to jest po prostu pusta tuba, więc wiadomo, to będzie głośne. A jednak była kulka. Ups. Słyszycie? Wciup głośne. Naprawdę wciup głośne. Co prawda przy tej lufie nie chciałbym stawiać redukcji powietrza, bo to jest lufa 509 605, więc redukcja nawet mała może już być problemem z ilością powietrza, a jest to naprawdę głośne. Trochę mi się ten dźwięk nie podoba, nie ukrywam, że brzmi świetnie, ale chociaż jakieś wyciszenie do środka tłumika trzeba dać, jeżeli ktoś chce, żeby to było cichsze. Ale chodzi super, super chodzi spust, bardzo mi się podoba i naprawdę powiem wam szczerze, chcę taki build, nie? Autentycznie chcę taki build. Nie wiem, czy w tej konfiguracji z rurką i z taką kolbą, bo zastanawiam się jeszcze nad tym buildem, zresztą ostatnio taki składałem z butlokolbą. I tak mnie trochę kusi, butlokolba i jednak nie ma węża, czy ta piękna kolba? Chyba, że ja mam taką kolbę, tam leży jeszcze jedna moja prywatna. No po prostu cudo. Jeszcze ta lunetka do tego na tym montażu, no po prostu dopełnia tego całego buildu i jestem super zadowolony. Mamy w tej chwili, testowałem na kulkach 0,4 i mam 2,75 około Joula na kulkach 0,4. Ciśnienie mamy 120 PS. Bez redukcji, bez żadnych dodatków, więc też naprawdę spoko. Pewnie na około 110-115 mielibyśmy te 2,6 Joula, czyli ten limit, który jest przynajmniej u nas, czy na tych dużych zlotach. No replika naprawdę wygląda kozak. Więc mam nadzieję, że plusikowi się będzie podobać. Co prawda do plusika jedzie na pewno bez dźwigni przeładowania, bo nie ukrywam, że nie chcę jej oddawać. No jeszcze muszę ogarnąć tą płytkę selektora, ponieważ żadnej nie posiadam. Chyba że plusik powie, że sam se wstawi, no ale to już jest jego decyzja. No ja jeszcze muszę na pewno pojechać zrobić test. Nie wiem, czy uda mi się ten test nagrać, bo to będzie nagrywane wszystko szybko, bo plusik już pewnie tupie nóżką, żeby to dostać w swoje łapki i móc z tego postrzelać. Bo nie ukrywam, że sam bym z tego potłukł, nie? Nie ukrywam, że naprawdę z przyjemnością bym sobie z tego postrzelał. Z dziką radością. Po prostu piękne. Minecraft, kiedy ja dostanę swoje body? Też chcę. No dobra, to koniec żalenia się. Jeżeli macie jakieś pytania, chcecie się czegoś dowiedzieć, macie jakieś sugestie, cokolwiek, nie wiem, może jakieś podpowiedzi, może ja na coś nie zwróciłem uwagi, może też użytkujecie te body, może mieliście jakieś problemy, jakieś swoje odczucia, albo czy wam się chociaż podoba. Serdecznie zapraszam do komentarzy. Naprawdę serdecznie tam zapraszam. Piszcie, opowiadajcie, bo nie ukrywam, że ja jestem naprawdę zachwycony tą repliką i strasznie plusikowi w tej chwili zazdraszczam tej właśnie repliki. Co ja widzę, że pin chyba będę musiał przerzucić. Tak, ten pin dałem odwrotnie chyba. Tak, ten pin jest odwrotnie, więc muszę go przekręcić. I naprawdę zazdraszczam plusikowi, też chcę taką replikę. Bardzo chcę taką replikę. I z tym body, bo te body jest świetne. Ono jest głośne, bądźmy szczerzy, bo repliki, które mają tak dużo takiego porządnego aluminium, tak? Wycinanego, nieznalu, które... Te aluminium jest naprawdę gęste, ono pięknie rezonuje. Aluminium pięknie przynosi dźwięki, dlatego to jest takie głośne. No i niestety tak nie będzie. Ale powiem szczerze, no filmik jest rewelacyjny i powiem szczerze, ja chcę dwie takie repliki, bo chcę taką jedną replikę w HP i jedną w AEG-u. Dobra, bo się rozgaduję. Jak coś, zapraszam do komentarzy. A na to chwilę kończymy. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Dziękuję Plusik, że dałeś mi możliwość zbudowania takiego cuda. I dziękuję patronom za wsparcie oraz do zobaczenia ponownie.